Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. No i kolejny raz Jan z Kawina i kolejny dostawczak. Dzisiaj przyjechał Grzegorz, przyjechał Erifterem. Na mój gust to jest taki e-partner, ale co więcej na ten temat dopytamy się Grzegorza. Jest jeszcze e-Traveler, jeszcze większe auto. No zobaczymy, co to za ciekawostka. Idziemy się przywitać. Cześć Grzegorzu. No i zrobimy sobie króciutkie 360 pod ciągle niedziałającą ładowarką. Stoi tu biedna od marca i się marnuje. No prezentuje się Peugeotik w tym kolorze bardzo fajnie. Auto jest wyższe niż ja, bo z railingami to ma 180 cm, 188 cm, ja mam 180 cm. Koła takie dość duże, natomiast duże to chyba są gumy, bo felgi nie za duże. 215, 65, 16. Jeszcze za chwilę sobie go pomierzymy, zmierzymy prześwit. No i będziemy się wybierać na wycieczkę do Zakopanego. Tutaj mamy z lewej i z prawej drzwi przesuwne, a z tyłu taka wielka, podnoszona zapewne do góry klapa. Wow, jest kawał klapy, zdecydowanie. No i przepastny bagażnik, a to jest wersja 5-osobowa, nie, 7-osobowa. A i tutaj można jeszcze jeden dodatkowy fotel zamontować. Teraz mamy zamontowany jeden fotel, a jeden jest wyjęty. No fajnie to się prezentuje, fajnie zdecydowanie. A ja dzisiaj na Zakopane Test nie przyjechałem z pustymi rękami. Mamy tu pamiątkową koszulkę dla Grzegorza, to dla Ciebie. Dziękuję i jeszcze w nagrodę, w podziękowaniu za przybycie na Zakopane Test może otrzymać takie dywaniki od Vogo. Zobacz, czy Ci takie coś się podoba. Co o tym sądzisz? No bardzo ładne. Na pewno lepsze niż te gumowe moje. Także zastanowię się, czy sobie nie sprawię takich. No, gdyby nie mieli szablonu, wystarczy położyć kartka 4, zrobić zdjęcie równo z góry i wtedy na podstawie takiego zdjęcia są w stanie dowolny dywanik wykonać. A Ty jako Zakopane Tester możesz gratis takie dywaniki otrzymać. Super, dziękuję bardzo. No i popatrzcie, jakie to jest wielkie auto. No to cóż, pójdę zrobić standardowe pomiary. Ustawię się za kierownicą i zobaczymy, ile miejsca jest na drugim rzędzie i ewentualnie na trzecim rzędzie siedzeń. No bo dzisiaj mamy 7-osobowy samochodzik. Kurczę, obszernie tu jest bardzo. Ja to się muszę troszkę przesunąć do przodu. Fotele regulowane manualnie. No teraz jestem generalnie ustawiony tak, jak lubię. Idziemy do drugiego rzędu. Co tam słychać w drugim rzędzie? A, zapomniałbym. Ile mam nad głową? Pół metra. Nie wiem, czy dokładnie, ale jest tutaj bardzo dużo miejsca. A jeszcze u góry mamy nad dachem taki schoweczek. Tutaj jakieś kolejne schoweczki. Tu schoweczek. Tu jakieś schoweczki. W drzwiach schoweczki. Tu wejdzie z 1,5-litrowa butelka. No tak funkcjonalnie to jest auto petarda. I teraz zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj, siedząc sam za sobą, mam jakieś 2 pięści wolnej przestrzeni tu. A nad głową znowu przepastna przestrzeń. A jak już jestem z tyłu, to Wam pokażę, co tutaj mamy. Więc możemy sobie tutaj regulować siłę nadmuchu. Na dole mamy USB. Mamy też takie sprytne stoliki za przednimi siedzeniami. Jakieś tutaj lampki u góry. A tu pewnie można przegrodę zamontować. No dobra, teraz spróbuję wejść do trzeciego rzędu siedzeń. Jak tam się wchodzi? Albo można przez siedzenie sobie złożyć. A, w ten sposób. A w sumie łatwiej nawet chyba tyłem wchodzić przez tylnią klapę. Może nawet przez bagażnik będzie prościej. Ale spróbuję tędy. Auto jest dość wysokie, więc dam radę. No i teraz siedzę w trzecim rzędzie siedzeń, czyli siedzę de facto w bagażniku. Tu mam jakąś jedną pięść wolnej przestrzeni, a nad głową troszkę ponad jedną pięść wolnej przestrzeni. Co tu mam z tyłu? Z tyłu mam jeszcze gniazdko 12V, więc można by tu jakąś ładowarkę podpiąć, uchwyt na kubeczek. Natomiast chyba nie widzę tu wentylacji. Widzisz tu jakąś wentylację, Grzegorzu? Nie, tu nie ma. Czyli wentylacja jest tylko z przodu. Tylko dla pierwszego i drugiego rzędu. W trzecim rzędzie, gdzie mogą siedzieć 2 osoby, bo tu może być jeszcze jeden fotel, wentylacji brakuje, ale tak generalnie ja bym tu w tym trzecim rzędzie mógł jechać. Całkiem wygodnie. Całkiem wygodnie tutaj jest. Fotel jest może taki mniej obszerny, ale jak dla mnie może być. Także z przodu mamy 2 oddzielne siedzenia. Tutaj mamy
w zasadzie 3 oddzielne siedzenia w drugim rzędzie i w trzecim rzędzie mamy znowu 2 oddzielne siedzenia. No i teraz zrobimy pomiary. Szkoda, że te fotele nie da się jakoś regulować, one są tu generalnie na stałe, bo można by jeszcze bardziej aranżować bagażnik, ale i tak uważam, że jest przepastny. Zdecydowanie duży. O, tu taki fajny patent na uchwyt na trójkąt. A tutaj jeszcze jakieś schoweczki, można sobie coś schować. No teraz tu jeździ kamizelka i gaśnica. Nóg pod fotel nie wsadzimy, ale w sumie jest tu dość sporo miejsca. A gdyby padał deszcz, to ja tu się generalnie pod otwartą klapą zmieszczę i mam jeszcze jedną pięść wolnej przestrzeni. Gdy mamy wszystkie fotele, no to tu nam zostaje jakieś 40 cm. Gdy mamy tylko 2 rzędy siedzeń, to zostaje nam tu centymetrów jakieś 130, może 135 do tego załamania. A gdy już złożymy fotele w drugim rzędzie siedzeń, a fotel jest ustawiony tak jak dla mnie, to zabrakło mi metra. To zabrakło mi metra, bo 2 metry mamy dotąd, a tu mamy jakieś 2,20 m. Czyli co? Składamy, wyrzucamy ten fotel, składamy te 3 i możemy tu kilka rowerów wsadzić bez problemu. Dokładnie. To już mi się to auto podoba. Już go kupuję. Tym bardziej są jeszcze mocowania, nie? Do ewentualnie jakichś pasów czy... Tak, fajnie, że są jakieś tutaj patenciki. I jeszcze teraz pomierzymy sobie wysokość tego pojazdu. Tutaj mamy jakieś 112 cm w tej płaszczyźnie. Jak wejdziemy do bagażnika, to nawet nam się robi 120, no ale powiedzmy, że 110 nam tutaj wejdzie, bo 110 to nam wejdzie nawet tutaj z boku, w tym miejscu czy w tym miejscu. I teraz zobaczymy na szerokość. W najszerszym miejscu mamy jakieś 120, przy czym tutaj prawie przy dachu mamy jakieś 106. Jest i tabliczka znamionowa, więc szybciutko sprawdzamy, co tutaj mamy. DMC 2,455, a DMC z przyczepą 3,205. 750 kg można pociągnąć przyczepkę. Z ciekawostek, jeśli by było gdzieś na przykład mało miejsca i ciężko by było cały ten tył otworzyć, to można sobie otworzyć samą szybę i tutaj jakieś zakupy włożyć. No i jako, że to wersja long, to mamy długi dach. Auto ma 475 cm długości. A, jeszcze nie sprawdzaliśmy, co jest z przodu. Z przodu, znając życie, nie ma franka, ale zobaczymy, co jest. Grzegorz, jak Ci się uda, to spróbuj otworzyć. No i tu jest przepiękne miejsce na bagażnik. I zapomniałbym pomierzyć prześwitu. Co tutaj mamy za prześwit w tym aucie? W tym celu ustawiamy sobie kamerkę i nurkujemy. A tak w ogóle mogę zmierzyć, ile tu jest do progu. Do progu jest 50 cm z przodu, znaczy z tyłu. Z przodu jest jakieś 40. I znajdźmy tutaj, do progu jest 20, a tutaj jakieś 18 cm. Z przodu mamy takie podłokietniki. Nie są regulowane, ale dość mięciutkie. I taki przepasny schowek za tymi roletkami. Lewarek, zmianę biegów, jak w każdym Peugeotiku. Czyli tutaj takie guziczki do B i P, a tak to jeździmy sobie góra, dół i drive mode obok. Elektryczny hamulec postojowy, no i masę guzików, czyli coś, co ja uwielbiam. Mamy tu guziki od klimatyzacji, nie trzeba będzie się po menu przeciskać, żeby sobie szybko temperaturę zmienić. Kierownica wielofunkcyjna, mamy obsługę radia, no i jak w każdym Citroenie czy Peugeotie, identyczna manetka od tempomatu. No i tu elektryczne szyby, elektryczne lusterka. A w środkowym rzędzie siedzeń mamy 3 isofixy i w zasadzie 3 identyczne fotele. No i co mi się tu rzuca w oczy? Od razu 2 dobrej jakości ekrany, przy czym ten przed kierowcą to mi się najlepiej podoba. I co my tu mamy? Mamy tu z 1000 km 14,6 kWh, przy średniej 38, więc trochę miejskiej jazdy na pewno było. Mamy też 87%, fajnie, że to od razu widać. I mamy 220 km zasięgu. Grzegorzu, czyń honory. Przekasujemy 1. I będziemy mieli pełne statystyki. I co pokazuje nam Google? Google nam pokazuje 99 km i godzinę 50, czyli będziemy tu teoretycznie na godzinę 14:18. A co pokazuje nam TomTom wbudowany? Pokazuje nam, że będziemy na 14:01 i 100 km, korków 5 minut. Czyli TomTom jest większym optymistą. Ja bym był dzisiaj większym pesymistą, bo te korki się niestety będą nam teraz raczej powiększać. Tu, nawigacja po prostu tym. Tu mamy ustawienia samochodu, a tu mamy po prostu radio. No dość to fajne. I z drugiej telefon. Opcje
O, statystyki. Coś, co ja lubię. Z ostatnich 60 minut, jakie miałeś zużycia. W taki sposób jechałeś, tak? Dokładnie, zużycie i odzyskanie energii zielonej. No to można nawet do 180 minut. I ładowanie. Zaplanowany czas ładowania. Czyli kiedy ma rozpocząć nam ładowanie. Fajnie, że jest taka funkcja. Z tego co pamiętam, to nie da się do 80% ustawić, nie? Nie wiem, nie próbowałem jeszcze tego. Wydaje mi się, że nie da się. Jakbym się mylił, to mnie oczywiście poprawicie w komentarzach. Natomiast auto ma, z tego co kojarzę, dość spore bufory. I stąd taka polityka, żeby go ładować do 100%. No nic, bo przegadałem. 87%, startujemy w stronę Zakopanego. I w tym mega przepastnym schowku tutaj, który jest między nami, w ogóle ten tunel środkowy to jest opcja, mamy gniazdko zapalniczki tam schowane, a tu na przykład takie miejsce na monety. Tu jeszcze coś mogłoby być, ale co to nie wiem. Coś, co brakuje w tym samochodzie, czyli podgrzewanych siedzeń. I podgrzewanego fotela. Tak. Tempomat jest zwykły, adaptacyjny. Zwykły. I pierwsze kilometry po dziurawych drogach za nami. I jest takie specyficzne zawieszenie. Coś jak miałem w Citroenie C5 z hydropneumatyką. To było zawieszenie, które można było przejechać bez hamowania przez większość progów zwalniających i nie było wiadomo, że te progi w ogóle istniały. Natomiast, co ciekawe, było tam czuć na przykład łączenie asfaltu czy jakieś studzienki. I tutaj w tym Peugeocie jest podobnie. Dopóki asfalt jest dobrej jakości i nawet jest pofalowany, no to auto tak generalnie płynie, jakby miało miękkie zawieszenie. Natomiast gdy mamy jakieś takie łączenie asfaltu, studzienki, no to tutaj już jakieś takie drgania przenoszą się do kabiny. Tak bym określił to zawieszenie. Skąd taki pomysł u Ciebie na elektryka? Pomysł na elektryka. Generalnie zaczęło się to od tego, że szukałem takiego auta, żeby był trochę dostawczy, a i można było troszkę osób przewieźć, czyli na zasadzie złożenia siedzeń, zapakowania towaru, ewentualnie przewiezienia osób. No i trochę wymusiło na mnie tą decyzję sytuacja, ponieważ to konsorcjum Stellantis wycofało się z produkcji aut spalinowych, czyli e-Rifter, Combo czy Berlingo przestało produkować auta spalinowe. Weszli tylko w auta elektryczne. Czyli kupowałeś tego, to nie mogłeś odpowiednika spalinowego wtedy kupić, Dokładnie, tak? już było wycofane, tak, już były auta wycofane. No i tak zaświeciła się lampka, myślę, no kurczę, no jak skoro elektryk, może warto by coś spróbować, poczytać. No, co prawda nie było testów na internecie. No mało tych Stellantisów dostawczych jest testów, a uważam, że to całkiem ciekawe konstrukcje, ale już nie przerywam. No i zacząłem gdzieś tam czytać po internecie, kalkulować, no bo to głównie chodziło o to. No nie ma co ukrywać, większość czasu jeżdżę po mieście, buspasy, parkowanie w strefie. To co no nam piszczy, to fotoradar, tak? Tak, to było ostrzeżenie przed fotoradarem. No i generalnie trochę kalkulator mi zadecydował, że jednak warto byłoby wziąć tego elektryka. No i teraz się to potwierdziło. Jeżdżę dużo po mieście, no auto mam od lutego ponad 16 000 już przejechane. Większość po mieście. No i widzę w portfelu, że jednak troszkę więcej zostaje pieniążków. Czyli rocznie ponad 30 000 masz zamiar tym robić, tak, jeśli by to poszło tak jak idzie. A gdzie to ładujesz na co dzień? No na tą chwilę jeszcze ładuję na ładowarkach miejskich, zewnętrznych. W tym momencie no nie mam za bardzo możliwości ładowania w domu, no ale już niedługo zamierzam się przeprowadzić do swojego nowego domu i już no tam oczywiście będzie fotowoltaika i będziemy czerpać ze słońca energię. No i to jest to, co jest piękne w elektromobilności, że można samemu sobie na dachu produkować paliwo. Może nie zawsze, ale w zdecydowanej większości można tak robić. A do tego, jeśli dojdziemy do taryf dynamicznych, które parę dni temu podobno nasz parlament przegłosował, no to ja sprawdzałem wczoraj, bo wczoraj dość dobrze wiało, w Austrii sprawdzałem ceny, no to prawie przez całą noc były ujemne ceny, czyli byś naładował, to jeszcze by Ci pieniędzy przybyło na koncie u operatora. Więc opcji jest wiele. I co po tych 16 000 i pół roku możesz o tym aucie powiedzieć? Jak się spisuje, sprawuje, plusy, minusy? Co mogę powiedzieć? No, jeździ mi się wygodnie, komfort w miarę jest taki ok.
przestrzeń ładunkowa jest bardzo duża. Zacznijmy od plusu. No na pewno przyspieszenie tego samochodu, tak? No nie jest to jakiś demon prędkości, ale w porównaniu do auta spalinowego, no wciskam, jadę, tak? I tu jest jednak duży plus tego samochodu. No to jest ta frajda. Tak, siedzi się wysoko, jest poczucie takiego bezpieczeństwa, tak? Nie siedzę nisko na poziomie innych samochodów. Wszystko widzę z góry, widoczność do przodu bardzo dobra. W ogóle wszędzie bardzo dobre. Lusterka duże. Dokładnie. Czyli plusy to przyspieszenie w mieście to na pewno na duży plus, komfort podróżowania na pewno duży plus, widoczność na duży plus. To jakieś minusy? Co w tym aucie Ci się nie podoba po tych już To znaczy tak, na 100 tysiącach? nie podoba mi się, może tak za dużo powiedziane. Przed zakupem tego auta obawiałem się bardzo o pojemność baterii, że jednak ten zasięg nie będzie taki wystarczający. Aczkolwiek okazało się, że na miasto w zupełności wystarcza. Nie potrzebuje większego. Tak? Bateria 50 kW. 50 kWh brutto, tam jakieś netto mamy 45 dostępne. Dokładnie. Ale patrząc na Twoje zużycia, czyli takie całkiem rozsądne, no to Ty jesteś w stanie właśnie, jakie tu typowe zasięgi jesteś w stanie wykręcić, tak jak na co dzień nim jeździsz? Po mieście nawet do 300 km potrafię wykręcić. Da się zrobić. Tak, spokojnie da się zrobić. Z ciekawostek obydwoje tutaj podróżuję po Krakowie, więc ja ostatnio sprawdziłem średnią tam z kilku tysięcy kilometrów w aucie, którym głównie podróżuje po Krakowie żona, i sprawdziłem średnią w rowerze. Wyszły te same średnie, około 30 na godzinę. Tak się podróżuje po Krakowie. No my pomalutku zbliżamy się do Myślenic. Przed nami za chwilę będzie Chełm. I co my tu mamy? I mamy 16,8 kWh na ten moment zużycie, co biorąc pod uwagę, że jedziemy autem, które jest wyższe niż ja, to jest całkiem rozsądny wynik. I dopóki nie ma takich faktycznie studzienek i nie ma jakichś tutaj takich wyrw w asfalcie, to ja bym powiedział, że to jest mega komfortowe auto. Dokładnie. Czyli na trasę jest mega komfortowe. Dokładnie tak. No bardzo fajnie tak płynie. Jakiś przy 100 na godzinę delikatnie zaczyna słychać być wiatr, ale to naprawdę delikatnie. My sobie tu cichutko rozmawiamy. No robi wrażenie. Czyli bałeś się zasięgu i to był ten teoretyczny minus, a się okazało, że to jakiś minus nie jest. Nie jest. Po mieście w zupełności wystarcza ten zasięg. Na Gdzieś trasie dalej się właśnie, gdzie najdalej byłeś? odważyłem się jechać nad morze. No to już jakieś doświadczenie Tak, masz. dokładnie. No trochę tam było, że tak powiem, stresu przed jazdą nad morze polskie bałtyckie, nad Bałtyk. Oczywiście tak, przed jazdą, no to tam spędziłem trochę czasu w internecie, sprawdzałem, gdzie są jakie ładowarki, planowałem tą podróż. Wystartowałem tak z pełną baterią, no oczywiście wszystkie plany legły w gruzach, gdzie po 100 km usłyszałem: tatasiku, i tak się trzeba było zatrzymać, Na szczęście zatrzymałem się przy ładowarce, chwila czasu, doładowany samochód, no ale gdzieś tam koncepcja mi się zburzyła tej jazdy, miałem zaplanowane od której ładowarki do której. Po czym stwierdziłem w drodze powrotnej, no nie ma się co stresować, na tyle już dużo tych ładowarek jest, że po prostu jadę, ładuję, widzę, że mi się kończy zasięg, szukam ładowarki, zjeżdżam na następną ładowarkę i tyle. I jakoś to poszło. To znaczy tak, no nie ma co ukrywać, nie ma tu dużej baterii, czyli trochę... Właśnie, co ile się musiałeś w takiej trasie ładować? Jadąc tak 100-120, no to już po 150 km zacząłem gdzieś tam patrzeć za ładowarką, żeby mieć jeszcze w razie czego ten zapas, że jakby coś nie działało, to żeby gdzieś dojechać. Ale generalnie miałem tak zaplanowany między 150 a 180 postój na te 20-30 minut. No właśnie, to auto się całkiem fajnie ładuje. Jak się ładowałeś? Ile czasu trwały takie typowe ładowania? To znaczy tak, największą prędkość ładowania, jaką tutaj osiągnąłem, to było 97 kW. On ma niby tam do 100 kW. A ile mniej więcej tak trwały Wasze te przystanki? To znaczy tak, przystanki generalnie wystarczały pewnie gdzieś koło 20 minut, ale jadąc z małym dzieckiem... To nie wystarcza. To nie wystarcza. To jest, znam z autopsji. Tak, trzeba iść do toalety, tu jeszcze jakiś plac zabaw, tu jeszcze coś tam, zanim się człowiek zapakuje do tego samochodu, pozapina te wszystkie foteliki, no to generalnie tak pół godziny schodziło na takiej ładowarce.
To myślisz, że ile szybciej byś dojechał autem spalinowym w tym samym komplecie pasażerów oczywiście? To znaczy tak, no może tak z godzinę wcześniej bym dojechał, ale tylko teraz tak, no jechałem z 3-latkiem. Tak naprawdę wszyscy zalecają, żeby te półtorej godziny jednak to dziecko z tego fotelika wypuścić, tak? No to Dla zdrowia, jak dla to zdrowia, na pewno tak. wskazane. Co prawda jechałem dużo dłużej niż autem spalinowym, no bo zdarzało mi się tak, że jechałem autem spalinowym praktycznie bez postoju, tak? Wsiadałem w Krakowie, wysiadałem gdzieś tam Też nad kiedyś morzem. byłem młody. Dokładnie. No ale to tak po, nie wiem, tych 4 godzinach jazdy, no człowiek, kurczę, no już zaczyna jakieś błędy popełniać, no to już nie jest ta sama jazda, tak? A tu jednak, mimo to, że jechałem tę półtorej godziny, czy tam może na niecałe 2 godziny, no bo gdzieś tam na końcu, na ostatniej ładowarce też chciałem doładować do pełna, ponieważ tam, gdzie jechałem, nie miałem możliwości ładowania samochodu. No to tak pewnie 2 godziny na tych ładowarkach spędziłem. No przyjechałem bardziej wypoczęty niż autem spalinowym, tak? No, jednak człowiek to się... No nie ma co ukrywać, te wymuszone przepisy dla kierowców ciężarowych, że muszą się tam co jakiś czas zatrzymywać, odpoczywać, no to ma sens teraz, tak? To widać, że to ma sens. My to na własnej skórze przeżyliśmy, tak, że to ma sens, bo no, da się jechać na zabój, ale to powoduje niestety błędy, nerwy i takie zmęczenie. Nie? Czy człowiek już tak, a jeszcze 200 km, dobra, dam rady, no już nie koncentruje się na tej jeździe, na tej drodze, tylko aby dojechać, aby jak najszybciej być, a tutaj tak naprawdę nie spieszyło się nikomu, dojechaliśmy na spokojnie. Czyli popatrzcie, znowu ta sama historia, że da się dojechać wypoczętym do celu, nawet jeśli się w sumie jedzie trochę dłużej. Dokładnie. No, jest to dla niektórych całkowicie czarna magia, to co my opowiadamy, natomiast dla tych, którzy to przeżyli, wydaje się to oczywiste i w sumie to fajnie się tego słucha, bo kiedyś, jak pierwszy raz o tym opowiadałem, to tak mi było trochę, tak się zastanawiałem, czy mnie nie wezmą za jakiegoś, wiesz, nawiedzonego, co on opowiada, nie? No i oczywiście, że mnie brali. Człowiek dopóki nie spróbuje tego, to nie dowie się, tak? No nie dowie się, no są takie rzeczy, które trzeba przeżyć na własnej skórze i trzeba doświadczyć, dlatego ja zawsze wszystkim mówię, spróbujcie, zastanawiacie się nad jakimś pojazdem, spróbujcie sobie gdzieś go użyczyć, pożyczyć, dogadać się z jakimś dealerem, czy z jakiejś wypożyczalni, kurczę, opcji jest dużo, wziąć sobie takie auto na weekend, zrobić jakąś trasę i nagle się wszystko w głowie może zmienić, nie? Dokładnie. Obawy gdzieś tam odejdą w niepamięć, jak ze wszystkim, no. Stresujemy się za pierwszym razem, a potem idzie gładko. To znaczy no, nawet ta podróż nad morze pokazała mi tak, no siedziałem 2 dni wcześniej, gdzie te ładowarki zapisywałem w telefonie, żebym miał w razie czego wyszukał, a z powrotem się, kurczę, no tyle tego jest po drodze, no. Opcji Jadę, jest wiele. kończy się powoli, sprawdzam, to nawet nawigacja pokazuje, gdzie jakaś ładowarka jest. Sprawdzam, tym bardziej, że naprawdę szybkie teraz ładowarki są. Jecham A1, tam dużo jest fajnych ładowarek szybkich teraz, także... No mamy choćby na Malankowo hub Greenwaya, mamy na KFC Rokiciński koło Łodzi hub kolejny Greenwaya. No i to już są takie fajne lokalizacje. Bardzo fajne miejsce też jest. Z tego co pamiętam, to już jest za Łodzią. No, szukaliśmy miejsca jakieś na obiad. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Restauracja tak. Stare Jabłonki. Bardzo dobre jedzenie. Ładowarka 140 Greenwaya. No i zanim zjedliśmy obiad, auto piszczało, odłącz mnie już, bo już trochę za dużo tego, nie? No i tak się podróżuje zdecydowanie dużo przyjemniej. Tu obiadek, tu drugie śniadanko i już auto podładowane i przyjeżdżasz do celu najedzony, wypoczęty, a nie przyjeżdżasz i po pierwsze ci szumi w głowie, więc musisz się przespać, po drugie musisz coś zjeść, bo jesteś głodny i summa summarum z tego dnia, pamiętam jak jeździłem autem spalinowym, dojeżdżałem nad Bałtyk i pierwszego dnia nie było, to był dzień, żeby dojść do siebie, nie? No dokładnie. A teraz przyjeżdżam i idę sobie na plażę, idę na spacer, no i jeszcze normalnie funkcjonuje, nie? To jest ta różnica. I kurczę, czemu tak niektórzy nie chcą w to uwierzyć i strasznie im zależy, żeby w tych dziwnych krajach, gdzie głównie w dziwnych krajach się wydobywa ropę, opływali w złoto i luksusy za nasze pieniądze, a nie chcą sobie sami produkować prądu. Nie wiem, ja tego nie mogę zrozumieć. Już abstrahując od tego, ile zanieczyszczeń wychodzi z tych rur wydechowych, a przypomnę, auta elektryczne zużywają mniej prądu niż auta spalinowe, bo auta spalinowe zużywają prąd na etapie wydobywania ropy, petrochemii, transportu, pompowania i tak dalej, więc to auto spalinowe jeszcze nie ruszy się ze stacji, już zużyło więcej prądu niż elektryczne.
No ja tego też, nie rozumiem. No. Też no jest taka opinia, no, że faktycznie ten prąd jest tam w 90% z węgla. Tak? No, mieszkam w Krakowie, widzę Łęk, elektrociepłownię, no ale ja nie widziałem tam czarnego dymu z tej elektrociepłowni. Tak? No, tam już jest tyle tych filtrów, że no, pewnie jakiś dym tam leci z tego komina, no ale nie ma. Czasami gorszy dym leci z rury wydechowej starego diesla niż z tej elektrociepłowni. No tak to wygląda. Poza tym no, prąd można pozyskiwać na wiele sposobów. Na wydobywanie ropy no, to jest zawsze bardzo obciążające dla środowiska i bardzo niefajny proces, a do tego no, ta ropa się po prostu skończy kiedyś i koniec. No i co byśmy chcieli czy nie chcieli, to i tak kiedyś wszyscy będą jeździć na prądzie. A czy ten prąd będzie z wodoru czy z czegokolwiek innego, tam wodór osobiście nie wierzę. Po prostu sprawność energetyczna baterii jest dużo lepsza niż tych procesów tworzenia wodoru, zielonego wodoru, więc ja myślę, że bateryjki będą coraz lepsze. Ależ mi się fajnie tu podróżuje. Kurczę, jaki przyjemny samochodzik. No przy takich tutaj bliżej 120 robi się troszkę głośniej od wiatru. No, lusterka duże, no, jednak aerodynamika ściany, także... No to tak, ale do takich tu prędkości około 100 naprawdę przyjemna jazda. I to jest chyba przypadłość wszystkich tego typu konstrukcji, bo nieważne czy jechałem ID Buzzem, czy jechałem z Nissanem tam starem, czy jechałem innymi tutaj Stellantisami, czy nawet chińskim ostatnio Maxusem, to do 100 jest cicho, a potem tak się robi wyraźnie głośniej, więc taki standard bym powiedział. I kiedyś widziałem, że Rifter startował od 160 tysięcy, potem 180. Teraz widziałem, że jakieś tam rabaty zaczynają pomału robić, a Tobie w tym lutym finalnie, jeśli można powiedzieć oczywiście, za ile udało się to auto wyrwać? To jest w ogóle auto wzięte w najem długoterminowy, czyli ja płacę tylko ratę miesięczną i nic mnie nie interesuje. Będę chciał dalej tym autem jeździć, no to wykupuję to auto, nie, no to im oddaję i, że tak powiem, szukam sobie następnego. I w pierwszej opcji zamówiłem Riftera, tylko w wersji krótkiej. Oczywiście tam były podgrzewane siedzenia, wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam miałem w głowie, żeby auto miało. Ale przy zamówieniu no, dostałem taką informację, że no, przewidywany czas to jest około 7 miesięcy i też nie ma gwarancji ceny. Wtedy wycenione to auto było na 175 tysięcy. Ale ze względu na to, że były braki w dostawach części, w ogóle aut, no to firma tam, gdzie zamawiałem to auto, powiedziała mi, no, że tak, no nie ma gwarancji ceny, no jeżeli faktycznie będzie wyższa, no to mogę bezkosztowo zrezygnować z tego, a jeżeli będzie taka sama, no to podpisujemy umowę. Jak doszedłeś do longa? No i w grudniu, gdzie już się zbliżał ten termin tak jakby dostawy, bo tak miałem zaplanowane, że gdzieś koło lutego auto miałem odebrać, zadzwonili do mnie właśnie, że no dalej nie jest potwierdzone to, że to auto na 100% będzie. Nie jest potwierdzona dalej ta cena, ale w tym momencie jedzie z Francji auto podobne w wersji long, 7-miejscowe. Minus tego jest taki, że nie ma siedzeń podgrzewanych, ale są w stanie utrzymać tą samą cenę. Ja mówię, no to jak jest coś pewnego, no to się nie zastanawiam. Czyli 175 masz wersję long, tak? Tak. Dobra, a finalnie ile płacisz miesięcznie, jeśli możesz to tam 3000 brutto rata miesięczna. 3000 brutto rata miesięczna. I tu mi nic mnie w tym momencie nie interesuje, żadne przeglądy, ubezpieczenia. Czyli masz wszystko w tym? Wszystko w tym jest, tak, dokładnie. Wszystko masz w cenie. To kurczę, jakbyś po Krakowie jeździł jakimś samochodem spalinowym, to byłbyś w stanie tyle przepalić miesięcznie, abyś sporo jeździł. Tak, to znaczy przedtem jeździłem autem spalinowym, Skodą Superb i praktycznie teraz, pomimo to, że ładuję na ładowarkach, no przeważnie na Greenway mam tam abonament, to i tak około 500 zł zarabiam na kosztach między paliwem a ładowaniem. No wiadomo, no jak będzie ten prąd z fotowoltaiki domowy, no to jeszcze większy będzie... No jeszcze korzystniej to wyjdzie na pewno. Tak, korzystniej to wyjdzie. Także już te 500 zł gdzieś tam zostaje w portfelu. Zostaje w kieszeni. Czyli tutaj Grzegorz nie musi interesować się ubezpieczeniem, a jeśli ktoś z Was chciałby zrobić fajne ubezpieczenie,
no to przypominam o Beniaminie. Link jak zawsze znajdziecie w opisie. To jest mój kolega, który ubezpiecza wszystko u mnie, moje samochody, nasze wszystkie sprzęty, nasze nieruchomości, a do tego robi bardzo, bardzo fajne oferty i wielu już Zakopane testerów u niego się aktualnie ubezpieczyło. Patrzcie, jaki przepiękny widok na Tatry. My zaraz zbliżamy się do tunelu. Ja już tutaj przygotowuję sonometr i pytanko do Ciebie, Grzegorzu, czym zajmujesz się na co dzień? Poza tym, że jeździsz autem elektrycznym. Tak, prowadzę dwie firmy. Jedna to jest właśnie zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, a druga to jest obsługa techniczna budynków, tylko bardziej ukierunkowana na poszukiwanie i lokalizację defektów w nieruchomościach. Czyli jak coś gdzieś dolega, to Ty to jesteś w stanie znaleźć jakieś przecieki nie wiadomo skąd. O, dzisiaj mamy niestety 90 tunelu, więc ustaw tam 90. Dokładnie, przecieków, no, lokalizacja różnych przecieków. Co za tym idzie, bardzo dużo posługuje się kamerą termowizyjną. Termowizja ogólnie nieruchomości. Co też skłoniło mnie, że tak powiem, troszkę wymusił rynek też na mnie na tym, że zająłem się też przeglądem instalacji fotowoltaicznych, jeżeli chodzi o termowizję. No, to bardzo ciekawy temat. Ja Cię kiedyś zaproszę chyba do mnie. Nie ma problemu. Ja uważam, że termowizja to jest podstawa i to w ramach jakichś przeglądów okresowych to się właśnie powinno z termowizją przejść przez dom, bo to mamy różne problemy mogą wyjść i różne niebezpieczeństwa, nie? Zwłaszcza w urządzeniach elektrycznych, bo 90% urządzeń elektrycznych, zanim się faktycznie zepsuje, daje objawy w termowizji. Daje objawy w termowizji, czyli się grzeje. Każde złącze, bezpiecznik, jakiś silnik. I to samo jest z instalacjami fotowoltaicznymi. No, niestety dzisiaj mamy mniejszą prędkość w tunelu, ale w tunelu w tym aucie zrobiło się wyraźnie głośniej. Może za tunelem uda się ustawić 100 na godzinę i zobaczymy, ile będzie za tunelem. W tunelu gdzieś przy 80 mieliśmy ponad 70 dB. Czyli wniosek tego taki, że to faktycznie... Puszka rezonansowa. Dokładnie. Mamy wniosek, skąd tutaj się biorą te dźwięki. Z tego, że to jest duży blaszak, może nie blaszak, ale duża puszka i to rezonuje. Duża przestrzeń. No i sonometr potwierdza moje odczucia. W tunelu faktycznie robiła się puszka rezonansowa z tego auta, bo poza tunelem mamy około 65 dB, więc jest generalnie dość cicho. I jak przepięknie tutaj na zjeździe do Rabki widać dzisiaj Tatry. A my mamy 21,2 kWh na 100. Jedziemy generalnie w tempie Google'a lub troszkę szybciej. TomTom już nam przewiduje plus 12 minut korka i 14:11, także czas niestety nam cały czas rośnie. No niestety byłem dzisiaj prorokiem, że ten czas będzie się psuł. Zobaczę jeszcze, co Google pokazuje. Google pokazuje aktualnie 48 km i godzinę, 11 do celu i 14:24 czas dojazdu. Finalnie to auto odbierałeś? Odbierałem w salonie w Katowicach. No i na początku od razu musiałeś zrobić krótką trasę. Tak, auto było naładowane, od razu była krótka trasa, a co gorsza, no, pogoda najgorsza z możliwych, czyli śnieg, zimno, mróz. Czyli na tę głęboką wodę się wrzucili tak, od razu. No, tak, od razu przejechałem, no wiadomo, ogrzewanie włączone, patrzę 23 kW zużycia. Myślę sobie, oho, gdzie te zasięgi po 300 km? No ale okazało się, no tak, auto się nagrzało do takiej temperatury komfortowej, no i to zużycie zaczęło powolutku gdzieś tam spadać. No ale w zimie trzeba liczyć gdzieś około 20-21 kW stale po mieście. Czyli typowe zimowe zużycie to jest troszkę powyżej 20, a typowe letnie, no to chyba to, co nagrywaliśmy, czy tam Dokładnie, 15, coś tam, tak? Około 15, tak. Znaczy, no, tu jest problem, że to jest duża przestrzeń, tak? Nagrzać tą przestrzeń do w miarę takiej komfortowej temperatury, no to jednak troszkę tego prądu potrzeba zużyć. Bo tutaj z tego, co kojarzę, chyba nie ma pompy ciepła? Nie ma. Akurat w takim dużym autobusie, tak trochę go może prześmiewczo nazwę, czy tak może go nazwę nie do końca jak powinienem, ale w takim dużym pojeździe to pompa ciepła myślę, że mogłaby się sprawdzić. Także tu pro tip dla Stellantisa,
dołóżcie ten gadżet, zwłaszcza, że mając klimatyzację, to trzeba troszkę rurek i zaworków i wystarczy, żeby ona chodziła w drugą stronę i już będziemy mieli Dokładnie, pompę ciepła. tym bardziej, że przy klimatyzacji nie widać tego zwiększonego zużycia. No, przy ogrzewaniu już tak, to już jest. I jeszcze wracając do tym, co się zajmuję, jeżeli mogę, no bo tak zacząłem właśnie robić te przeglądy fotowoltaiczne kamerą termowizyjną. No i do tego stopnia jest zainteresowanie, to głównie idzie z polecenia. Jeden, że tak powiem, przekazuje drugiemu. No, że zainwestowałem właśnie w drona już z kamerą termowizyjną, żeby ułatwić te przeglądy wszystkie i przyspieszyć. To ja mam świetny pomysł, kurczę, bo na pewno nie jeden będzie po odcinku mnie dopytywał, gdzie jest ten Grzegorz z tą kamerą na dronie, to Ty musisz koniecznie wysłać mi jakiś link, ja umieszczę w opisie filmu i tym sposobem będę miał dziesiątki maili mniej. Może tak zrobimy. To ja jeszcze zaproponuję ewentualnie na hasło na Prąd po Polsce rabat 10% do przeglądów. O. Ciekawy przypadek, co wszyscy byli zaskoczeni, nawet okazało się, że firma instalacyjna, która później przyjechała, no była w ciężkim szoku. Miałem klienta, zrobiliśmy pomiar instalacji i troszkę nie dawało nam spokoju, że jeden kabel, który dochodzi do falownika, jest bardziej ciepły. Nikt nie wiedział, o co chodzi. No, na początku no, pierwsze takie wrażenie, no to kurczę, no dali za cienki przewód, za cienki przekrój kabla, tak? Okazało się później, że faktycznie firma przyjechała zaraz na drugi dzień, kabel podmienili, wysłali do hurtowni. Nie wiem, jak to się już później skończyło, od razu oni wymienili ten kabel, ale podobno jakaś wada na kablu była. Kabel nie był gorący, że można było go ręką wyczuć, że coś się dzieje, a na kamerze termowizyjnej już pokazał, że jest podwyższona temperatura, że to już nie jest naturalny objaw. No bardzo... tak, no bo jeśli ten sam prąd płynie w każdym, no to powinien tak samo się Dokładnie. grzać. A tak możemy wykryć wady materiałowe, nie? Dokładnie tak. No bardzo teraz to, co ja zauważyłem po tych prawie 2 latach gdzieś tam pracy z tą kamerą termowizyjną i z fotowoltaiką, teraz na przykład jakbym komuś doradzał, nie ma sensu robić instalacji, która w jakimś stopniu będzie zacieniona. To bardzo ładnie widać na kamerze. Ja nie mówię o takich zacienieniach gdzieś tam wczesną wiosną, późną jesienią na 2-3 godziny, ale że jak w ciągu roku gdzieś ten panel jest dłużej zasłonięty, to albo robić tak jakby osobny string, albo po prostu no lepiej nie montować tego panela. Bo w tym momencie, jeżeli panel jest zacieniony, no to tak, dioda ma za zadanie odciąć ten panel. Jeżeli nie odetnie, panel się grzeje. No, te diody bocznikowe też nie są przewidziane na to, żeby one cały czas pracowały. One są bardziej przewidziane, nie wiem, spadnie jakiś liść, jakieś odchody czy coś, wyłączyć ten panel, żeby się w tym momencie nie grzał. No bo jak działa to wszystko? Prąd płynie przez kolejne panele, ten panel, który jest zacieniony, nagle robi się opornikiem, no i taki panel potrafi się tam do 120 stopni nawet nagrzać. No, to może nie jest niebezpieczne. Ciekawy jestem, jak to u mnie działa, no bo ja mam pełną optymalizację i wtedy teoretycznie każdy panel sobie żyje swoim życiem. No to jest tak, to jest dobre, ale na przykład no, to co widzę właśnie na instalacjach, no to jest tak, no wszystkie idą w szeregu, no i ostatni panel jest gdzieś przez, nie wiem, 3-4 godziny w największym słońcu zasłaniany przez komin. No, to nie ma sensu, bo raz, że te diody faktycznie, one mają za zadanie odciąć ten panel, ale one nie są przystosowane do tego odcinania non-stop, czyli codziennie o tych samych godzinach. To jest do takiego odcinania sporadycznego. Ta dioda też może albo przestać działać, albo mieć zwarcie. No, jeżeli przestaje działać, no to tam jakiś sektor panela przestaje produkować prąd. Jeżeli ma zwarcie, no to przy zacienieniu on zaczyna się grzać. Także jednak no, ta kamera dużo pokazuje ciekawych rzeczy. No, ile się można dowiedzieć, tylko mierząc temperaturę, nie? Dokładnie. No dużo urządzeń elektrycznych, które gdzieś tam pracują pod ciągłym obciążeniem. No, pierwszym objawem takim przed uszkodzeniem no, jest temperatura, tak? A to, że dzisiaj podróżujemy całkiem sprawnie, no to widzimy tutaj średnia 72 na godzinę. No właśnie stanęliśmy w korku i spadło nam na 71, natomiast 72 na godzinę to jest średnia z gatunku tych lepszych. I nawet przy takiej w sumie dość dynamicznej jeździe 22 kWh to jest najwyższy pośredni punkt trasy i zużycie jest zawsze najwyższe w tym miejscu. Uważam, że bardzo dobry wynik po 66 km.
O, nawet nam to pokazuje wysokość. Petarda. Ja uwielbiam auta, które pokazują wysokość. O kurczę, to się Stellantis podstarał. Wydaje mi się, że kiedyś tego nie było. Mamy jeszcze 51% w akumulatorze i mamy godzinę 13:22. Zobaczymy, kiedy skończy się ten korek do Klikuszowej, bo mamy teraz kilka kilometrów korka przed nami. I co ciekawe, tutaj na TomTomie też jest wszystko na czerwono, tak jak na Google Maps. Zobaczymy, ile będzie maksymalnie. 807. Zawsze jakiś błąd pomiarowy jest. Czyli 2-4 km 808. korek. A, tu pokazuje. Super. To ja coś czuję, że z tą termowizją to dużo ciekawych historii jest związanych. Tak, jest trochę uzbierało się tych historii. No jedną z takich ciekawszych tematów było to instalacja zamontowana na dachu. Co prawda nie była zacieniona, ale nad instalacją była antena do telewizji naziemnej. No i na tej antenie sobie ptaszki zrobiły posiadówkę, czy bardzo często robiły sobie posiadówkę. No i że tak powiem, odchody leciały na ten panel. I o ile faktycznie panel jak był zabrudzony, no też ta sama sytuacja. Zaczął się nagrzewać, diody w pewnym momencie wyłączały ten panel, no produkcja spadała. No i podczas tego przeglądu właściciel mówi, to ja wejdę na ten dach, spłukam te odchody i faktycznie tak jakby deszcz to spłukał, no bo deszcz spłukuje generalnie. Spłukał te odchody, ale co się okazało, po tych odchodach zawsze coś pozostaje jakieś takie, tego nie widać na pierwszy rzut oka. Dopiero jak się człowiek przyglądał, no to jednak zostaje, no ten deszcz nie domyje tej instalacji tak dokładnie. I dalej ta instalacja nie działa, dalej ten panel nie działał. Dopiero faktycznie trzeba było wyjść na dach szczotką, wodą, przeszorować. Oczywiście zaraz na drugi dzień antena została zdemontowana, przeniesiona w inne miejsce, ale sam fakt, no, widać było, że ptaszki coś tam robiły, deszcz przyszedł, spłukał to, a panel dalej nie działa. No, dlatego no, taki przegląd akurat temu klientowi to uświadomił, że jednak nie warto trzymać tej anteny nad tą instalacją, lepiej ją przenieść w inne miejsce. No, tyle. A to wszystko dzięki termowizji. I może się okazać, że no taki moduł jak jest 500W, no to 500 kWh rocznie wyprodukuje lub nie, co po dzisiejszych cenach to już jest kilkaset złotych. Nie? No, dokładnie, czyli jak instalacja jest przewidziana, że tam nie wiem, 5-6 lat się zwróci, no to ten jeden moduł się nie zwróci, no bo on nie produkuje tego prądu, tak? A to wszystko z powodu zabrudzeń. Na termowizji od razu widzisz, że on się tam nagrzewa i wiesz, że coś jest nie tak. Dokładnie. Nie? No tak, no bo jeśli nie ma optymalizacji pełnej albo nie masz jakiegoś SolarEdge'a, no to dojść, który moduł nie pracuje, to jedynie termowizją możesz zobaczyć, że coś jest nie tak, nie? Dokładnie, no tym bardziej, że jak faktycznie on jest tam podzielony na segmenty, nie wiem, są 3-4 diody bocznikowe, no to ona wyłącza segmenty, to też widać, który segment nie pracuje na panelu. No, fajny temat, zwłaszcza, że tam ktoś ma gwarancję. Ja już na pewno jak miałbym gwarancję taką 10 lat, to tak będzie mi dochodziło do 10 roku, to tam z rok wcześniej Cię zawołam, no bo to wtedy można zobaczyć, to znaczy, co się dzieje, bardzo nie? ciekawym aspektem jest tak, że generalnie jest przepis, że instalacje w domach powinno się przeglądać raz na 5 lat. Tak? To jest instalacja 220V. A nie ma przepisu, co ile się powinno instalację przeglądać, która ma 600V. Na ile dzisiaj staliśmy w korku? No staliśmy dość długo, bo do 13:41. W Nowym Targu padało, na zewnątrz było 15 stopni, tu już mamy 16 stopni i wychodzi czasem słoneczko. Tam na 12 z minutami Kasprowy. No takie mamy dzisiaj przepiękne widoki na Zakopane Teście. A ja mam do Was jak zawsze wielką prośbę. W opisie filmu i w komentarzu przypiętym pojawiają się różne linki. To są linki, dzięki którym partnerzy odcinka wiedzą, że jest konwersja z tych filmów. Będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie tam czasem klikać. Że lepiej nie jechać do centrum Zakopanego. Jedna z nielicznych nawigacji, która tu generalnie ogarnia temat. No i TomTom wie, że tu na Orlenie, na Ustupie mamy ładowarkę. Pokazuje to tak dość wyraźnie na mapie. I ostatnie metry przed nami. I nawigacja pokazuje i ładowarki AC i DC. A da się to jakoś kliknąć, żeby nam pokazał, co to jest? O jest, Greenway.
A jak nam się uda dobrze kliknąć, to nawet wiemy, że dostępne są 2 z 3 złącz i że tutaj mamy stację Greenwaya. I nawet pokazuje, że zajęty jest typ 2, a CCS jest wolny. O, sprawdzimy. To mi się podoba. No i niestety wszystko zajęte, więc szybko statystykę tu nagram, bo musimy poszukać innej lokalizacji. Mamy 19,3 i 99 km przejechane, 48 na godzinę średnia i 41% w akumulatorze. Spróbujemy może pojechać na Taurona pod Nosalowy Dwór. Zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda, bo w międzyczasie, no tutaj okazało się, że cały Greenway zajęty. O, tu widzę jakieś widelce, to może tam pójdziemy coś zjeść, a naładujemy się tuż pod Nosalem, po prawej Nosal, a my tutaj do Nosalowego Dworu na słupki Taurona. Ostatnio tu byliśmy na teście Fiata 500e, czyli to musiało być ze 2 lata temu. Zobaczymy, czy coś się tu zmieniło. Kiedyś trzeba było się tu dostać na parking, pobrać jakiś bilecik. Już nie pamiętam, jak to tu jest, ale damy radę. Tu pobieramy swój bilecik. I tu podjeżdżamy pod słupek. Mamy tutaj kamery 360. Tak oszukana 360. Znaczy 360, która rysuje. No ale popatrzcie, takie wielkie auto, a udało się tu wpasować. No całkiem sprytnie. No i Grzesiek tam kliknął w aplikacji, już się nam rozpędza. No i bardzo dobrze, że tu jest 3-fazowa ładowarka pokładowa, bo będzie szybciej przybywać energii. Mamy prawie 11 kW mocy ładowania, a cena, jeśli dobrze pamiętam, to w tym miejscu jest złoty 20, coś takiego, tak? Tak, złoty Także 21. całkiem fajna cena za ładowanie. No i mamy 41% i takie ładowanie, które nazywam ładowaniem ze zwykłej siły, bo w każdym garażu można tyle mocy uzyskać, to tylko 2 godziny 45 minut do pełna. No i tam mamy Nosal, a tu jest restauracja Marzanna. No i tutaj zjedliśmy naprawdę przepyszny obiadek. Przyszedł momentalnie. Jak ktoś lubi takie tradycyjne jedzenie, to kurczę, petarda. Idzie i najedzony Grzegorz. Od razu lepiej. Najedzony, auto naładowane, jedziemy dalej. No i tak to powinno się podróżować. Coś dobrego zjeść, coś fajnego zobaczyć, a przy okazji podładować samochód. Kurczę, takie niepozorne miejsce. Jakbyście chcieli tu spróbować, to te widelce Was skierują. Ile tutaj czasu jedliśmy? Jedliśmy 47 minut. W tym czasie doładowaliśmy prawie 8 kWh. Zegary pokasowane i ruszamy ze stanem 59% w stronę Krakowa. Google nam pokazuje 17:26, TomTom nam pokazuje 17:21. I tak, gdy się plątam po mieście, to mam tryb B, czyli mocniejszą rekuperację, natomiast no nie ma one pedal driving, na końcu trzeba docisnąć hamulec. Chwilę nastaliśmy się w korku do ronda, ale już po 3 km wyzerowane zużycie. To jeden z lepszych wyników na Zakopane teście. No i tak sobie jedziemy, ja tu go na chwilkę dałem na neutrala i przy takich prędkościach tu się podróżuje, czyli 50, 60, 70, to auto rewelacyjnie się toczy, a to dlatego, że jest dość ciężkie, bo waży 1863 kg na pusto, a z nami to pewnie ze 2 tony. A po prawej już budowa, czy odwiert, tak. Nie budowa, tylko wiercenie. Geotermalne źródła. Geotermia, tak. Statystyka z Nowego Targu, 37 na godzinę średnia, teraz jeszcze będzie nam spadać, bo jak widzicie stoimy w korku, ale 6,3 kWh na 100 zużycie po 25 km. Bardzo przyjemna jazda, mi oczywiście jak zwykle brakuje aktywnego tempomatu, bo ja się już tak nauczyłem, że to auta mnie wiozą, a nie ja jadę, że mi się nie chce. Ale tak tutaj daję sobie radę, jak chcę hamować, to wciskam B, jest tutaj ten przycisk pod ręką. Prawy podłokietnik bardzo wygodny, natomiast lewy troszkę za twardy. Tu bym sobie coś, poduszkę jakąś chętnie podłożył. Takie wrażenia po pierwszych kilometrach za kółkiem. Generalnie nigdy tego nie robię, bo nie mam w zwyczaju macać aut. Dla mnie jest ważne, czy nic nie czeszczy. A tu w czasie jazdy i na dziurach nic nie czeszczy, natomiast dla zainteresowanych mogę postukać.
Wszystko twarde plastiki. Pod górę 110. No tu już troszkę mocy mogło być więcej. Slopujemy. Nie, no pod górę przy tych prędkościach to już przy tych gabarytach troszkę brakuje. Natomiast tak, do codziennej jazdy po mieście petarda. Jest tu zwykły tempomat, bo w tunelu wystarczy sobie ustawić 100 na godzinę i już nie trzeba pilnować prędkości. A ci, co nie ustawili, no to się boją jechać szybko, bo myślą, że pojadą za szybko i tam zostali daleko. A my tu sobie zgodnie z przepisami na lajciku stóweczką lecimy. Zużycie na ten moment po 50 km 10,8. No jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie i nasza statystyka 99 km 11,1 zużycie. O, właśnie przeskoczyło na 11,2, 54 na godzinę średnia i dojechaliśmy na 17,24. I krótkie podsumowanie. No kurczę, fajny samochodzik. Ja ogólnie lubię te Stellantisy. One się wszystkie dość prawidłowo prowadzą. Dość są fajnie tak skonstruowane. Mocy tak do 100 na godzinę na pewno nie brakuje. Na trasie też tak z ruchem da się podążać. Natomiast no, nie jest to na pewno jakaś petarda, no bo to tylko 136 koni, a z nami to pewnie ze 2 tony, więc trzeba brać to pod uwagę. Natomiast nie ma się do czego przyczepić w tym aucie. Dobrze się prowadzi, fotele wygodne, wyciszenie ok. Jedzie, nie jest jakiś bardzo prądożerny. Fajny samochodzik, mógłbym taki mieć, dostawczak, fajnie, że można do niego wrzucić na przykład rowery, fajnie, że można ten trzeci rząd siedzeń poskładać, drugi, znaczy można wyjąć, drugi można poskładać. Co by tam jeszcze o nim powiedzieć? Fajne autko, warte zastanowienia. Dzisiaj siedzimy w tej środkowej wersji wyposażenia i coś Wam na koniec pokażę. Takie rzeczy to ja lubię. Tutaj zbiera się zimą śnieg, a tutaj mamy tą część szyby podgrzewaną i na dole też podgrzewane jest tam, gdzie są wycieraczki. Takie drobiazgi, a zdecydowanie cieszą. Do pełni szczęścia, jak dla mnie, brakuje aktywnego tempomatu, grzanej kierownicy, grzanych siedzeń i LEDowych świateł. To było zapewne w wyższych wersjach wyposażenia lub z jakimiś pakietami, natomiast tu siedzimy w wersji środkowej. No i chyba tyle. Ja jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia. I całkowity dystans dzisiaj zrobiony to 200 km, 50 na godzinę średnia i 15,2 zużycie. A i bardzo fajnie, że tutaj mamy pod przyciskiem wyłączanie, utrzymanie na pasie ruchu, bo ja tam generalnie czasem to lubię, natomiast na takich wąskich drogach warto to wyłączyć, a da się to wyłączyć bardzo prosto tym przyciskiem tutaj. O, a tu jest to podgrzewanie szyby, które Wam przed chwilą pokazywałem.